dobry. Dzień dobry. Co tu mamy? Połcze i simity. Günaydın. Dzień dobry. Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witamy Was w kolejnym tygodniowym vlogu. Tym razem zaczynamy od środy. Jest chwilę po 9 rano i jak widzieliście, Nuri właśnie przyszedł do domu. Dlatego, że akurat w środę ma taki plan, że idzie do szkoły na jedną lekcję, a potem wraca do domu na śniadanie. Tak, bo ma okienko i szkołę ma na tyle blisko, że dosłownie w kilka minut może sobie pieszo tutaj do domu przyjść. I po drodze na dole zawsze wstępuje, tak się mówi? Zahacza o piekarnię na dole i kupuje świeże pieczywo. I wtedy sobie zawsze razem robimy śniadanie. Także dzisiaj taki plan, od tego zaczynamy. Smacznego! Smacznego. Nuri wrócił do pracy i ja też właśnie siadam do pracy. Mam do zmontowania vloga, więc dzisiaj pewnie cały dzień mi na tym zejdzie. Przygotowałam sobie wsparcie, już Wam pokażę. Tutaj dzbanek chłodnej wody z miętą, a tutaj na przekąskę owoce z bazaru, truskawki i czereśnie. I powoli dziubię sobie tutaj tego mojego vloga. Przyszłam lawendę pokazać. Też tutaj wąchasz? Tak? Lawenda już się zrobiła w międzyczasie fioletowa. Motylka goni? No już zabił. No wiesz ty co? Taki z ciebie zbój. Już jest fioletowa. Ale pachnie. Wczoraj cały dzień lało i grzmiało, nawet grad padał. Dzisiaj widzę, że znowu się chmurzy. Znowu zapowiadają deszcze, więc dzisiaj spędzimy dzień u babci. Będzie wspólne gotowanie. Babcia chce robić sarmę, czyli nadziewane liście winogron. Zobaczę, co uda mi się Wam z tego pokazać. Wzięliśmy parasol, ale mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem. No bo już powoli wieje i grzmi od czasu do czasu. Uciekamy. O, a tutaj pan sprzedaje czereśnie. Zobaczcie, tutaj babcia już zaczęła przygotowywać liście. Trzeba było obciąć te ogonki, co tutaj są. I teraz będziemy te liście gotować. Tam mam. Teraz będziemy robić nadzienie. Tutaj mamy umyty ryż i będziemy dodawać taką samą ilość mięsa mielonego. Ale zanim mięso, to dodajemy też drobno pokrojoną cebulę. Potrzebne będzie też trochę natki pietruszki i natkę też kroimy jak najdrobniej. Dodajemy mięso, sól, pieprz i kmin rzymski. Do tego łyżkę przecieru pomidorowego, oliwę i wszystko dokładnie mieszamy. Liście wkładamy do osolonego wrzątku i gotujemy przez kilka minut, aż zmienią kolor. Później wkładamy je na chwilę do zimnej wody. I teraz są gotowe do zawijania. Na liście nakładamy surowe nadzienie i zawijamy. Bu böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Kenarlar öyle. Tamam. Bu da böyle. Kapatıyoruz iyice. Sonra da sarıyoruz öyle. Kalın olmasın diye bastırıyoruz.
Bak göz kararı. Sen kendin anladın az kaldı diye. Şimdi iyi. İyi mi şimdi? İyi. Kapat kenarları. Şöyle. Kapat. Sonra kenarları. Korkma, normal kapat. Ezilmez. Sıkıştır. Tamam, güzel. Robiłam to pierwszy raz w życiu i zdecydowanie jest to trudniejsze niż gołąbki. Trzeba trochę poćwiczyć. Nuri tutaj teraz prezentuje, profesjonalista. Od dzieciństwa nauczony. Evet. W domu były same chłopaki, dzieciaki, to chłopaki się uczyły gotować od babci. No, zobacz. Profesjonalnie. Dno garnka wykładamy pustymi liśćmi i na nie układamy te z nadzieniem. Na wierzch układamy kilka plastrów cytryny, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Zobaczcie, taka ciekawostka. Te ciastka wyglądają, jakby wszystkie były słodkie, a tak naprawdę tylko te są słodkie z jabłkami, a te są na słono, jak krakersy. Takie można też w Turcji kupić do herbaty. Proszę bardzo. W telewizji też akurat dzisiaj sarma. Rozpogodziło się, więc przyszliśmy do parku, bo jest tutaj dzisiaj ciekawe wydarzenie, które też Wam chciałam pokazać. Zbliża się Dzień Aszure i dzisiaj właśnie Urząd Miasta będzie tutaj rozdawał ten deser za darmo. Aszure to jest deser, który jest nazywany też puddingiem Noego i w jego skład wchodzi pszenica, ciecierzyca, fasola, suszone owoce i orzechy. Ma konsystencję gęstego, słodkiego budyniu, ale są wyczuwalne też kawałki owoców i ziaren właśnie. I jest to symbol wspólnoty, braterstwa i dzielenia się. Także taka tradycja. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeszcze jest trochę czasu, ale widzę, że już tutaj się powoli szykują. Także zobaczymy wspólnie, co uda mi się tutaj Wam nagrać. Muzyka. I zobaczcie, tak to właśnie wygląda z bliska. Różne tutaj są ziarna, pszenicy, ciecierzycy, suszone owoce i orzechy. Ale jest taki tłok, powiem Wam, ledwo nam się udało w ogóle wziąć tą jedną miseczkę. Znowu miałam dowód na to, że Turcy nie potrafią stać w kolejce. Z każdej strony się pchali ludzie i ci, co już dostali, to jest gorące, próbowali się jakoś wydostać z pomiędzy tych wszystkich ludzi. Prawie jedni drugich poparzyli. No nic. Udało nam się zdobyć. Smacznego. Zobaczcie, a tutaj w tej uliczce mamy takie drzewo z takimi kwiatami. Wiecie, co to jest? To jest, moi drodzy, granat. Teraz latem kwitną kwiaty, a na jesień będą owoce. Günaydın, dzień dobry. Witam Was w niedzielę. Jak widzicie, wróciła nam piękna pogoda. Jest znowu gorąco, mamy około 30 stopni i jesteśmy właśnie w mieście. Chcemy wejść do Waikiki, rozejrzeć się za jakimś prezentem może na Dzień Ojca dla taty i przy okazji pokażę Wam też, co teraz w Waikiki ciekawego. Idziemy. Zobaczcie, jaka fajna para. Ubrali się tak samo. Jakiego fajnego mają pieska. Na dziale damskim kolekcja letnia. Dużo widzę takich lenianych outfitów. Fajna ta kamizelka. I dużo też pastelowych kolorów. Żółty i różowe. Tego widzę tutaj najwięcej. I tutaj też
Tego typu rzeczy, komplety i kropki. Tutaj takie spódnice. Tutaj spodnie w kropki. Czapka. I widzę też jakiś szał na takie świecące rzeczy. Tutaj też. I są też ubrania dla kibiców, no ale niestety Turcja wraca już do domu, więc już po wszystkim. I szukamy teraz coś dla taty. Na razie taka propozycja, koszula. Na dziale męskim też widzę dużo lnianych rzeczy. Takie spodnie by się tobie przydały. A na dziale dla domu kolekcja cytrynowa. Wszystko w cytryny. Cytrynowe kubki, cytrynowe dzbanki, talerzyki, pierdołki. Dzisiaj na obiad tradycyjne potrawy z regionu Burdur. Tutaj burdur shish, który już Wam kiedyś pokazywałam. Mięso wołowe, mielone, smażone na takich szpikulcach. Jako dodatki tutaj mamy sałatkę, cebulę, pastę z warzyw, papryczki. Do picia oczywiście ayran z naszej lokalnej mleczarni. A nuriye pide, też tutaj znane w tym regionie, z białym serem i orzechami, z sezamem i czarnuszką. Smacznego! A w każdej restauracji przy kasie jest też woda kolońska, którą można sobie później odkazić ręce po jedzeniu. Tutaj goździki po włożeniu do ust niwelują zapachy, szczególnie dobre jeśli jadło się coś z cebulą i oczywiście wykałaczki. Jesteśmy już po obiedzie. To wszystko, co widzieliście, kosztowało nas tym razem 585 lir i to jest 47 zł. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tutaj naszych regionalnych smaków z Burdur, to nagrałam o tym osobny odcinek. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, przegapiliście, to podam Wam link w przypiętym komentarzu. Tam sobie zobaczcie. Przyjechaliśmy nad jezioro. Pewnie w tle będziecie już słyszeć muzykę. Jest tutaj dzisiaj na plaży miejskiej koncert. No i widzicie za mną wszędzie auta zaparkowane w jakiejś tutaj dzikiej dróżce. Cały parking zawalony. Będzie dzisiaj tłok chyba. Są ci, co zazwyczaj tutaj nad jeziorem grillują i do tego ludzie, którzy przyjechali na koncert, więc dzisiaj naprawdę tłok. No ale udało nam się zaparkować. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, trochę wezmą tego.
No niestety. Günaydın, dzień dobry. Witam Was w poniedziałek rano. Jak widzicie, jesteśmy w szpitalu. Nuri robi dzisiaj kontrolne badania krwi. I chciałam przy okazji Wam powiedzieć, jak to w Turcji działa. Można takie badania zrobić w przychodni albo w szpitalu, z tym, że w przychodni nie oznaczają witaminy D. Nie wiem z jakiego powodu, dlatego jesteśmy akurat w szpitalu, bo na tym też Nuriemu zależało. I jak ten system działa? Szpital jest podzielony na dwie części. W jednej części leżą pacjenci, a w drugiej przyjmują specjaliści. Wystarczy umówić się na wizytę przez internet. Nuri umówił się do internisty i tą wizytę umawiał w sobotę. Już dzisiaj na poniedziałek rano była dostępna. Przyjechaliśmy na tą konkretną godzinę, od razu wszedł, od razu dostał skierowanie na wszystkie badania. Przeszliśmy do gabinetu, pobrali mu krew i po południu już wszystkie wyniki wyświetlą się znowu w systemie w internecie. Jeżeli będzie wszystko w porządku, no to już na ponowną wizytę nie będziemy wracać, chyba że coś nie tak będzie, no to wtedy po południu można wrócić na wizytę i wtedy już się wchodzi bez kolejki i omawia się te wyniki z lekarzem. I tak to wygląda. No dobrze, to co? Chyba teraz jakieś śniadanie, bo Nuri narszczo. A taki jest widok ze szpitala na jezioro i góry. I tak właśnie wygląda cały szpital. Widzicie tutaj za mną. Widać, że przyszło lato, bo uruchomili fontanny w parku przy naszej palmie. Zbieram dalej zamówienia z tym, co mam zabrać z Turcji do Polski. I to następna rzecz. Czajnik do czaju dla mojej mamy. Pokażę Wam go może jakoś tak dokładniej. Tak właśnie ten czajnik wygląda i zobaczcie, ja mam dokładnie taki sam swój. Jestem z niego zadowolona, więc mamie wzięłam dokładnie ten sam i zobaczcie, on się składa z dwóch części. Tutaj zaparza się wrzątek, a tutaj esencję herbaty. No i taki czajnik nie ma gwizdka. I słuchajcie, tego typu czajniki są dostępne w Turcji w każdym sklepie z takimi właśnie rzeczami do domu. Natomiast bardzo ciężko znaleźć taki czajnik z gwizdkiem. Ten zamówiłam przez internet, bo tak po prostu w sklepie to no, nie do dostania. Także tak jak w Polsce bardzo mały wybór jest tego typu czajników, tak w Turcji tego typu czajników. No ale ja swój znalazłam, a dla mamy po prostu stąd przywiozę. Tylko jeszcze nie wiem, jak go zapakuję do walizki. I jeszcze jedną rzecz Wam chciałam pokazać. Właśnie to. Tym razem zabieram też całą pakę takich czekolad. Jakiś czas temu był szał na dubajską czekoladę, czyli z kadaifem i z pistacjami. A ta też jest z kadaifem, ale z orzechami laskowymi zamiast pistacji. I to teraz robi furorę w mojej polskiej rodzinie, więc tego sporo będę teraz zabierać. Na razie trzymam to w lodówce, bo jest taki upał u nas, żeby po prostu się to nie roztopiło. No ale gdybyście chcieli w Turcji coś nowego spróbować, to polecam. I co, no chyba powoli już tutaj będę kończyć. Zapraszam Was też na Instagram lub Facebooka, bo jest tam sporo dodatkowych materiałów, których nie mogę udostępnić Wam tutaj na YouTubie. Na przykład teraz relacja z koncertu, jak widzieliście, była tak zmontowana, że podłożony był inny dźwięk. Nie mogłam użyć oryginalnego dźwięku, bo był objęty prawami autorskimi. A na Instagramie, jak robiłam relację z tego koncertu, no to wrzuciłam ją tak, jak się nagrała. Było można usłyszeć, jaka tam była muzyka i jak ta para śpiewała. Także no zapraszam po tego typu rzeczy właśnie tam. I na razie już kończę. Niedługo zbieramy się do Polski. Myślę, że w następnym vlogu zobaczymy się już właśnie tam. Zobaczymy. A teraz kończę. Do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz.